Cześć, odwiedzamy dzisiaj Barcin, a cele naszej wizyty są dwa. Niesamowici mieszkańcy, którzy umieją wykorzystywać cyfrowe narzędzia oraz samorząd, który im takie narzędzie udostępnił. Gmina Barcin. Mieszka w niej obecnie około 15 tysięcy mieszkańców, z czego w samym mieście Barcin 7,5 tysiąca. Budżet Barcina to około 115 milionów złotych. Historia jest wyjątkowo ciekawa i wiąże się z różnymi elementami. Po pierwsze, na terenie gminy znaleziono jedną z najstarszych osad, która sięga kultury amfor kulistych, czyli około 5 tysięcy lat wstecz, kiedy jeszcze nie było ani piramid egipskich, ani Cesarstwa Rzymskiego. Druga ważna data dla mieszkańców Barcina to nadanie praw miejskich, za które uważa się 12 czerwca 1541 roku. Wiążą się z tym miejscem również ciekawe legendy, na przykład ta, która dotyczy Góry Świętego Wojciecha. Otóż w roku 997 święty Wojciech, podążając w kierunku Prus z misją chrystianizacji, przechadzał koło tego pagórka i wypoczywał nad przepiękną rzeką Notecią. Gmina Barcin to chyba jedyna gmina w województwie kujawsko-pomorskim, która obchodzi Barbórkę i bez wątpienia jest miastem białych górników, a wiąże się to z pokładami wapieni oraz kopalniami, które do tej pory są czynne. Barcin obecnie to wspaniali mieszkańcy, którzy w ogromnym odsetku korzystają skutecznie z narzędzi cyfrowych, które otrzymali od samorządu, czyli aplikacji mMieszkaniec. Dzięki czemu zarówno biorą udział w całym procesie budżetu obywatelskiego, są czynnie zgłaszającymi problemy, które dzieją się w mieście i są w stałym kontakcie z samym urzędem. Ponad 30% mieszkańców ma u siebie zainstalowaną tą aplikację i czynnie współtworzy cały samorząd. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Górę Świętego Wojciecha. Szczególne miejsce dla was. Tak, znajdujemy się na Górze Świętego Wojciecha, w miejscu ważnym dla naszych mieszkańców. Jaką gminą jest Barcin? Jesteśmy gminą, która leży na pograniczu Kujaw i Pałuk, ale nie wiem, czy pan wie, jesteśmy gminą, w której jest górnictwo. No właśnie, ja też o tym mówię w moim odcinku, że jedyny taki samorząd w Kujawsko-Pomorskim, który ma górników, białych górników, tak? Tak, możemy się tym poszczycić. U nas święto Świętej Barbary i Barbórka jest bardzo mocno celebrowane i jesteśmy z tego dumni. Oczywiście turyści czy osoby, które przejeżdżają przez naszą gminę, zawsze się dziwią, ale skąd i gdzie tu górnictwo? Ja tutaj nie widzę żadnych kopalni. Ale jest taka kopalnia, która znajduje się nieopodal Barcina, między Barcinem a Piechcinem dokładnie, no i wydobywa się tam wapień, kamień. No ja również urodzony w Kujawsko-Pomorskim, dzięki tej wizycie dzisiaj w gminie oraz spotkaniu pana wiem o tym, że tutaj żyją i pracują cały czas górnicy, tak? Tak, i mogę powiedzieć, że my budujemy Polskę. A dlaczego my budujemy Polskę? No dlatego, że produkty, które ta cementownia ma w ofercie sprzedażowej, no głównie to są cementy, wapno, kruszywa, no to wszystko to, co jest potrzebne do budowy, chociażby od dróg poprzez konstrukcje różnego rodzaju. Wspominał pan o tym, ale to jest też ciekawa informacja. Jak głęboko wasza kopalnia sięga tam na dół? Jeśli wierzyć tym, co podają chociażby Google Maps, to około 30 metrów poniżej poziomu morza. Z punktu widzenia innowacji w Barcinie, bo jednak macie wyjątkowo aktywnych mieszkańców, około 30% ściągnęło aplikację, używa jej. Jest to wyjątkowo innowacyjne podejście, kiedy patrzę sobie na mapę naszego kraju. Jak do tego doszliście? Staramy się dawać mieszkańcom takie narzędzia, aby mogli w szybki, łatwy sposób mogli z nami być w stałym kontakcie. Jednym z takich rozwiązań jest chociażby ta aplikacja oraz karta mieszkańca, dzięki której każdy mieszkaniec tutaj zameldowany ma możliwość skorzystania chociażby z
zniżek, które oferujemy dla każdego mieszkańca. No tak, ale wy macie zarówno kartę mieszkańca, macie budżet obywatelski, w którym jednak Bardzo dobre narzędzie. tak, no tutaj wiele osób korzysta jednak, to jest też uważam niestandardowe. Jak doprowadzić do tego, żeby ci ludzie tak się przekonali do tego samorządu i tak czynnie wam pomagali współzarządzać? Myślę, że to też zależy od innowacyjności samych mieszkańców, bo to oni są jakby tym motorem napędowym do tego, aby działać. Więc jeżeli jest taki inicjator lokalnie, który ma swoje jakieś przekonanie do któregoś z projektów, to on napędza to dalej, jak to można zrobić. A że aplikacja jest takim prostym, łatwym i szybkim narzędziem, który pozwoli oddać głos na dany na przykład projekt budżetu. No tak, a skąd pomysł w ogóle na M-Mieszkańca oraz na aplikację, którą wdrożyliście? Bo chcieliśmy wyjść z takim, nie odstawać od tego, co jest trendem chyba nie tylko w naszym kraju, ale również chyba na całym świecie. Teraz już nikt się nie rozstaje z telefonem komórkowym tak naprawdę. Jest to takie narzędzie, które jest szybkie i łatwe. Więc ono powoduje, że taka aplikacja, czy jakby chęć zajrzenia do niej, czy sprowadzenia, zobaczenia, co się dzieje, jest łatwe i przyjemne. No tak, macie praktycznie wszystkie moduły, które są dostępne, czyli zgłoszenia, ogłoszenia, karta, budżet obywatelski, odpady, turysta, czyli jak pan patrzy na to, jak używają tego mieszkańcy, to jaka jest reakcja ich, kiedy mają tą aplikację, kiedy osoby starsze chodzą z tymi aplikacjami? Wydaje mi się, że im więcej możliwości skumulowane w jednej aplikacji daje szeroki wachlarz tutaj może nie zainteresowań, ale jakby łatwość dostępu. Czyli nie 5 aplikacji, tylko jedna aplikacja i w niej wszystko. Panie burmistrzu, ja serdecznie gratuluję i co? Tak trzymać! Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co stoi za skuteczną cyfrową komunikacją, którą samorząd w Barcinie wdrożył, ażeby lepiej komunikować się i współzarządzać z mieszkańcami całą gminą? Otóż jest to urządzenie oraz aplikacja, która na nim się znajduje, M-Mieszkaniec. Co to jest ten M-Mieszkaniec? To jest platforma, która dla mieszkańca widoczna jest jako aplikacja, którą może sobie pobrać z różnych sklepów, gdzie jest ona dostępna, aplikacyjnych oczywiście. Każda aplikacja w nomenklaturze IT ma swoją strukturę multitenantową, czyli wieloużytkownikową. Każdy samorząd ma swoje indywidualne konto, dzięki czemu wszyscy mogą obejrzeć w danej aplikacji, ile samorządów ma różne moduły pochodzące z M-Mieszkańca. W Barcinie obecnie mamy prawie wszystkie moduły, czyli bodajże 8. Modułów w aplikacji M-Mieszkaniec razem jest 10. Są one skoncentrowane na m.in. karcie mieszkańca, podatkach, turystyce, zgłoszeniach, odpadach, budżecie obywatelskim i jeszcze paru innych modułach, które służą do lepszej dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami. Jedne z najważniejszych, które budują tą relację, to przede wszystkim karta mieszkańca, gdzie osoby mieszkające w danej gminie mogą otrzymywać za oczywiście składanie PIT-u w danej miejscowości, otrzymują pewne gratyfikacje. Na przykład zniżki do obiektów miejskich, na imprezy, eventy miejskie. Druga bardzo ważna to na przykład M-Turysta, która wyjątkowo fajnie sprawdziła się w Barcinie, ponieważ mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego wybudowali sobie przepiękne turystyczne trasy, które obecnie można podziwiać łącznie z opisem w aplikacji M-Turysta. Na przykład M-Ogłoszenia, czyli miasto jest w stanie, samorząd, pokazywać, co ważnego dzieje się w całym obrębie danego samorządu. Zgłoszenia, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać problemy, które zauważą w danej lokalizacji. I szereg innych modułów, które stanowią właśnie o potencjale oraz możliwościach całej aplikacji M-Mieszkaniec. Aplikacja jest obecnie wdrożona w prawie 200 samorządach polskich. Barcin był prekursorem, kiedy mówimy o module dotyczącym budżetu obywatelskiego oraz modułu, który dotyczy M-Turysty. Czyli bez wątpienia aktywność, zaangażowanie, partycypacja mieszkańców Barcina pomagają skutecznie rozwijać całą platformę M-Mieszkańca. Nasza wizyta w Górniczym Barcinie dobiega końca.
Aplikacja e-Mieszkaniec bez wątpienia pomaga dwukierunkowej i bardzo skutecznej komunikacji z mieszkańcami. Pomaga im współtworzyć, współzarządzać. Dzięki swojej wielomodułowości dostosowanej do potrzeb każdego samorządu jest niesamowicie elastyczna. Wieloużytkownikowość, dostępność, łatwość instalacji oraz sama konstrukcja, która odciąża samorząd od jej wdrożenia, jest również fajnym benefitem. A ja zapraszam Was do subskrybowania, do dołączenia do naszych fanów i podążania wspólnie z nami fajnymi przykładami, które cały czas w polskim samorządzie się skutecznie wdrażają.